Mówią, że Wielka Brytania to kraj herbaty, funta szterlinga i nieskończonej uprzejmości. Ale czy na pewno? Dziś opowiem wam o rzeczach, które potrafią doprowadzić do szału, rozbawić, a nawet zaskoczyć. Czasem wszystko naraz. Co to takiego? Zaraz się przekonasz. Witam serdecznie, ja mam na imię Tomek, a to jest mój kanał Wsypy Brytyjskie. Mam już odcinek o tym, co lubię w UK, dziś wprost przeciwnie. 5 rzeczy w tym kraju, a konkretnie w stolicy, które niekoniecznie lubię. W sumie o każdej z nich mógłbym nakręcić osobny odcinek, ale może innym razem. Tak czy owak, zaczynamy. Brytyjczycy to mistrzowie uprzejmości. Uśmiechną się do ciebie na ulicy, powiedzą "Oh, you're so lovely", a potem za plecami opowiedzą wszystkim w pracy, jak ciebie nienawidzą, bo masz za głośne buty. Co innego, gdy na przykład jedziesz windą, a twój współpasażer rozmawia przez telefon na głośno mówiącym. Najlepiej udawać, że nic nie słyszysz, bo jeśli zwrócisz uwagę, to usłyszysz serię bluzgów, że przecież nie płacisz za rachunki tej osoby, więc po co się wtrącasz? No i jeszcze matematyka. Zdarzyło się raz, że mój przełożony nie potrafił policzyć, ile godzin przepracowałem. Dla niego rachunek między 9 a 17 był jak równanie Einsteina. A jak to? Polak w pamięci ogarnia, a Brytol potrzebuje kalkulatora i jeszcze 2 kolegów dla pewności, bo ja mogę oszukiwać? Być może to kwestia tego wychowania bezstresowego? Taka oczywista oczywistość, ale brytyjskie lato jest jak Error 404. To znaczy niby jest, ale go nie ma. A jak już temperatura wyjątkowo przekroczy 20 stopni, to się tramwaj wykręcywa, bo mu się tory wygły. A zima? W lutym 2009 spadł śnieg. Uwaga, śnieg w lutym. Prawie klęska żywiołowa. Media biły na alarm, bo płatki śniegu miały niecodzienny kształt. Pociągi, autobusy, metro, nawet taksówki. Wszystko stanęło. Jakby śniegu nigdy nie widzieli. A czy wiedzą, że w Polsce co roku spada pół metra białego puchu i wszyscy jadą dalej jak gdyby nigdy nic? Wątpię. W Londynie jest mnóstwo ścieżek dla rowerzystów. Fajnie. Ale wiesz co jest lepsze? Że te ścieżki zajmują połowę miejsca na drodze, co doprowadza taksówkarzy do szału. Trąbią na mnie, jakbym skradł im prawo jazdy. No bo przecież ja na rowerze jeżdżę za darmo. A kierowcy... Masakra. Czasami pytam sam siebie, czy to jeszcze Londyn, czy już Caracas. A podobno tam przynajmniej wiedzą, do czego służy kierunkowskaz, a tu niekoniecznie. Transport publiczny to prawdziwy fenomen. Według statystyk punktualność TfL-u to ponad 95%. Czyli to ja muszę mieć wyjątkowego pecha, bo w jednym tygodniu spóźniłem się do pracy aż 3 razy. Raz był pożar, potem awaria sygnału, a potem jeszcze ktoś się rzucił pod pociąg. No i tak oto statystyki szlak trafił. Na szczęście nie mam auta, więc odpadają mi takie kwiatki jak drogie paliwo, brak miejsc do parkowania, czy też korki w czasie szczytu. Niech żyją rowery! Komunikat specjalny. Jeżeli już uważasz, że w Polsce jednak żyje się lepiej, koniecznie zostaw swój ślad w komentarzach. A jeśli jesteś u mnie po raz pierwszy, nie zapomnij zasubskrybować kanał oraz włączyć powiadomienia, aby nie przegapić nowych odcinków. Z góry dziękuję, a my jedziemy dalej z tym badziewiem. NHS, czyli brytyjski NFZ, to ichnia duma narodowa. Z nazwy to instytucja państwowa, w praktyce zaś działa jak typowa prywatna korporacja. Chcesz umówić wizytę urodzinnego na telefon? Powodzenia! Podobno łatwiej i szybciej zamówisz bilet na koncert Taylor Swift. A jak już masz tego fuksa, leczenie standardowo zaczyna się od paracetamolu. Na co? Na wszystko. Złamana noga? Paracetamol. Migrena? Paracetamol. Serce cię boli? No zgadnij. Ale żeby nie było, lekarze i pielęgniarki są naprawdę mili. Oni starają się jak mogą, problem tkwi w systemie. Chcesz do specjalisty? Poczekaj kilka miesięcy. A jeśli ci się nie spieszy, to te pół roku zleci jak bicza strzeli. Wniosek? Najlepiej omijać służbę zdrowia szerokim łukiem i po prostu nie chorować. Bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć, no nie? Na koniec coś, co Brytyjczycy kochają najbardziej, czyli welfare state. System ten w teorii ma pomagać, a w praktyce czasem robić coś wręcz przeciwnego.
Jego początki to 1944 rok i słynny Bevan Report. Dokument ten był wizją państwa opiekuńczego, w którym każdy obywatel ma zapewnione minimum socjalne. Brytyjczycy kochają swoje państwo opiekuńcze, ale niestety ta miłość ma swoje konsekwencje. Jedno z najczęściej słyszanych zdań to I can't be bothered, czyli nie chce mi się. Na przykład takie usługi jak elektryka czy hydraulika są najczęściej robione na odwal. I nawet jeśli zwiększysz budżet, to nie oznacza to, że ich motywacja nagle magicznie wzrośnie. Przyjeżdżając do UK myślałem, że to taki bardziej ogarnięty kraj, coś jak Niemcy. Ordnung muss sein? Zapomnij. Zamiast tego mamy byle jakość przypominającą PRL. A przy okazji słyszę, że to wszystko przez imigrantów, no bo oni zabierają miejscowym pracę i zasiłki jednocześnie. Jakim cudem? I czy ktoś pokaże mi legendarny akt własności do tych rzekomo zabranych prac? I tak oto dotarliśmy szczęśliwie do końca tego festiwalu dziadostwa. Daj znać w komentarzach, co Ciebie irytuje w UK albo w innym kraju, w którym mieszkasz. Poza tym nie zapomnij zostawić swój ślad w postaci łapki w górę, a także zasubskrybuj mój kanał oraz włącz powiadomienia i widzimy się w następnym odcinku. A jeśli jeszcze nie wiesz, co ja lubię w UK, kliknij w ikonkę w rogu ekranu. Do następnego.